Każdy z nas słyszał zapewne o fenomenie Slavskład, przykucu wydającym się być naturalną pozycją wszystkich Słowian. Każdy z nas widział z pewnością krążące po świecie memy na ten temat. Z dużym prawdopodobieństwem sam takie udostępniał. Przez długi czas myślałam, że ten zwyczaj to tylko internetowa moda, że Słowianie wcale nie przykucają więcej niż inne narodowości. Gdy jednak wyjechałam do Portugalii, a potem Hiszpanii, zorientowałam się, że jednak kucanie było w tych krajach bardzo rzadkie, a nawet kiedy wracając po nocnej imprezie w Lizbonie zaszłam po kawałek pizzy i przykucnęłam na ulicy, aby go sobie kulturalnie zjeść, moi znajomi zaczęli się śmiać. Jak to jest, że świat zachodu praktycznie nigdy nie kuca, podczas gdy w krajach słowiańskich jest to tak normalne, że nikt nie zwraca już na to uwagi? I pomyślałam, że musi tkwić w tym jakaś prawda. Przyczyna, która zespala nas wszystkich Słowian w tym kulturowym i kultowym nawyku. Możecie się śmiać, ale w tym momencie, mówiąc do Was, właśnie kucam na krześle. Dlaczego jadąc do Polski, Czech, Rosji, ba, nawet Bośni, wszędzie widzisz kucających ludzi w każdym wieku? Czy wynika to z budowy ciała, kultury? Czy przykuc jest w jakiś sposób skorelowany z gustem muzycznym lub modowym? Co łączy nas wszystkich Słowian, że naturalnie wykonujemy ten ruch? Zapraszam do dyskusji na ten temat, a teraz pozwólcie, że przedstawię Wam tutaj swoje dywagacje na ten temat. Zacznijmy od teorii. Slavskład, czyli słowiański przysiad, to pozycja, która raczej z przysiadem sportowym nie ma nic wspólnego. Oto grupy przyczyn, dlaczego Słowianie kucają. Komunizm. Oryginalny, pierwotny słowiański przykuc wywodzi się właśnie z Rosji, z subkultury, której przedstawicielem jest gopnik. Gopnicy to młodzież, zwykle z przedmieść, należąca do niższej robotniczej klasy społecznej, często skomplikowanej z prawem. Słowo gopnik pochodzi od rosyjskiego terminu kradzież uliczna, gop, stop. Zwyczaj kucania jest więc kojarzony z tym, że pochodzi z więzień, kiedy to właśnie skazańcy kucali, by uniknąć siedzenia na zimnych podłogach. Podobno byli też bici i zmuszani do wychodzenia na spacerniak właśnie w tej pozycji, aby pokazać, że są niczym więcej niż robakami. To tłumaczenie wydaje się logiczne, jednak to za mało, by wytłumaczyć, dlaczego kuca cała reszta Słowian. Przecież nie wszyscy siedzieli w więzieniach. Kiedy ludzie z ZSRR zaczęli migrować z wsi do miast, budowano ogromne blokowiska, by jak najmniejszym kosztem zmieścić jak najwięcej ludzi. W blokach mieszkało nawet 3000 osób w ścisku i tłoku. Mieszkania były tanie, małe, ciasne i szare. Niektórzy kolorowali sobie ten obrazek alkoholem. Tylko właśnie, gdzie go wypić? Na podwórku. Przysiadzie. Kiedy kucasz, odpoczywasz. Być może nie jest to tak wygodne jak normalne siedzenie, ale close enough. Zwłaszcza jeśli jesteś do niego przyzwyczajony. Kolejna przyczyna to bieda. Życie w postkomunistycznych krajach to przede wszystkim dorastanie w biedzie, w niedoinwestowanej komunistycznej infrastrukturze. Pytanie do ludzi urodzonych w latach 80., 90. Pamiętacie w dzieciństwie jakieś ławki? Na podwórku w blokowiskach, nawet jeżeli były jakieś ławki, to były z kolei oplute i zajęte przez tych, co dzisiaj na szczęście wyjechali za granicę na zmywak. Podczas gdy nasi zachodni rówieśnicy oglądali Cartoon Network, grali w gry, my, Słowianie, kucaliśmy pisząc patykiem po piasku, rysując kredą na ulicy albo wymieniając się karteczkami. Kiedy komunistyczne dzieci podrosły, potrzebowały innych rozrywek i tutaj wkraczają totemy wszystkich Słowian. Również toalety. W Bośni, w Rosji. To często zwykła dziura w podłodze z 2 kijami. Jednym, żeby się trzymać, drugim, żeby się od wilków odganiać. Bieda tłumaczy również, dlaczego przysiad popularny jest też w innych, na przykład azjatyckich krajach. Ale zawsze jest to atrybut klasy niskiej. Kolejny powód, który przychodzi mi do głowy, to pogoda. Sorry, mamy taki klimat, no niestety. Zdaje się również tłumaczyć, dlaczego Chorwaci, mimo słowiańskości, kucają na tle swoich braci zdecydowanie mniej. Przez większość roku jest u nas zimno i mokro, ale też w większości słowiańskich krajów jest również płasko. Płasko. Podczas gdy południowcy siedzieli w ogrodach swoich domów, na plażach, na nagrzanych słońcem kamieniach, ludzie z krajów postsowieckich często spotykali się w klatkach schodowych lub po prostu gdzieś przed blokiem, popijając wódkę, paląc papierosy, jedząc słonecznik. Przysiad był zamiennikiem siedzenia na krześle. Kiedy bawiąc się na dworze z dzieciakami chcesz usiąść odpocząć, kucasz. Jeżeli jednak już naprawdę się zmęczysz i chcesz usiąść na podłodze, to jest ona strasznie zimna. Pamiętasz, jak w dzieciństwie mama, babcia straszyła Cię: nie siadaj na betonie, bo dostaniesz wilka? Choroba wilka to nic innego jak wycie z bólu, gdy zaziębisz sobie odbyt i dostaniesz hemoroidów. I również tym sposobem, poprzez straszenie wilkiem, do przysiadu byliśmy uczeni już od dziecka. Ostatni czynnik to kultura. Hiszpania, Włochy, Portugalia mają mnóstwo kawiarni i jak wiecie, coś jest w południowcach,
że lubią pić ogromy kawy. Właśnie w kawiarniach socjalizują się, spotykają, rozmawiają i piją w kulturalny, legalny sposób. Innym ważnym elementem jest również to, co pijemy. W krajach południowych kawa. Przecież nie weźmiesz ze sobą ekspresu i nie wyjdziesz z chłopakami pod blok. Alkohol, owszem, ale raczej wieczorami i w umiarkowanych ilościach, podczas gdy w krajach słowiańskich wódkę niestety pije się czasem do śniadania. No jest to patologia. Jest jednak jeszcze jedno pytanie, na które warto odpowiedzieć. Dlaczego Slav Squad kojarzony jest z dresem Adidasa? Górnicy zwykle nosili dresy z oczywistej przyczyny, były one bardzo wygodne do wykonywania pozycji przysiadu. Marka Adidas stała się zaś bardzo popularna w Rosji w 1980 roku, kiedy to właśnie w Moskwie miały miejsce Igrzyska Olimpijskie. Adidas był zaś dostawcą dresów dla całego sowieckiego zespołu, z różnicą, że cały team miał wtedy 2 paski, bo trzeba było produkt zachodni, zgniły, przerzucić na grunt sowiecki. Od czasu igrzysk w Moskwie cała rosyjska młodzież zapragnęła mieć dres Adidasa, który był wyrazem szpanu na dzielnicy, pokazania swojej pozycji, a w dodatku był najwygodniejszym strojem do kucania. Czy Slavic Squad wyginie? O ile Slav Squad, jak już powiedziano na początku, był bardzo popularny w czasach komunizmu, dziś z dnia na dzień staje się jednak zjawiskiem coraz rzadszym. Nie ma już takiej biedy jak kiedyś. Jest wzrastający dobrobyt. Są ławki, ale przede wszystkim są komputery, internet, a dzieciaki nie wychodzą już tak często z domu, aby się bawić. Szanujmy więc i pielęgnujmy tę piękną tradycję, mimo iż wywodzącą się z klasy niskiej, bo według moich obserwacji ten fenomen może wkrótce stać się reliktem. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę, będę wdzięczna za łapkę, udostępnienie i subskrypcję tego kanału. Pozdrawiam, cześć! Podobnie